Zapraszam Was dzisiaj na remont pewnego komputera od marki Apple. Kiedyś wspaniale sobie radziły te kompy w studiach muzycznych i pod takie nasze studio muzyczne zaproszę Was na salę prób potem, gdzie będziemy ten komputer montować tak razem z całym stanowiskiem tam pod nagrywanie prób muzyki. Będą dwa takie komputery. Ten, który złożymy sobie teraz, jest w słabszej wersji niż drugi, który jest u mnie w domu, ale najpierw zabierzemy się za ten po kolei. Co mamy? Mamy, słuchajcie, oto obudowę z Maca. To będzie model 5.1, tak? Ale w wersji z jednym procesorem. Mam w domu właśnie, tak jak mówiłem, mocniejszą jednostkę opartą na dwóch procesorach, na dwóch Xeonach. To jest akurat budowa, którą zakupiłem specjalnie po to, żeby komputer, który mam, przywrócić do świetności jakiejś, żeby tak nadać mu trochę blasku, tak? Żeby nie wyglądał jak wyciągnięty z nie wiem skąd. Bo tak też teraz wygląda. Tutaj mamy trochę już rzeczy, które są potrzebne, mamy procesory. Spróbujemy rozebrać komputer i przełożyć go w tą obudowę. Nigdy tego nie robiłem jeszcze, no zobaczymy. A dlaczego chcę go przełożyć? Zaraz zobaczycie. Ten komputer już trafił do mnie drugi raz. Raz kupiłem go na pewnym portalu. Sprzedawca mówił, że jest w super stanie i pokazał mi zdjęcia i rzeczywiście tak wyglądał. Pakując go, spakował go w folię bąbelkową. Tylko i wyłącznie w folię bąbelkową. No i co zrobił kurier, tak? Jak widzicie, kurier go załatwił. Z każdej strony go obił. To wszystko połamane. Tutaj widzicie, to wszystko odpadło. Zwróciłem ten komputer, tak? No bo to, sorry, nie na taki sprzęt się umawiałem. I kupiłem sobie tą jednostkę, którą mam obecnie w domu na dwóch procesorach, z czego w sumie się ucieszyłem, tak, bo za podobne pieniądze też kupiłem tamten drugi. A potem stwierdziłem, że znajdę kolejnego Maca, bo całkiem dobrze się spisywał tamten, którego kupiłem i zbuduję jakąś właśnie taką bazę pod studio nasze w sali prób. No i odkupiłem jeszcze raz tego w mniejszych pieniążkach niż wcześniej, a że znalazłem też obudowę dość tanio drugą, więc stwierdziłem, że może będzie fajny materiał do tego, żeby zrobić to z Wami na kanale. Nie dość, że pierwszy raz jak do mnie przyjechał, to go uruchomiłem i potem odesłałem uruchomiony z powrotem, bo nie był tam zainstalowany OS X, ale zrobiłem go drugi raz. Tu już nawet założyłem swój dysk SSD, NVMe, swoją kartę graficzną, swoje pamięci RAM-u i to wszystko tutaj już było zrobione przeze mnie. Także no nie wiem, spróbujemy to wszystko teraz w porządku doprowadzić, tą maszynę i zobaczymy, czy to mi się uda bez problemu. Także jak widzicie, tutaj jest z jednym procesorem Xeona i akurat tutaj są trzy pamięci DDR3, to są 16-gigabajtowe pamięci od Samsunga. Taki trochę odcinek partyzant będzie, bo powiem szczerze, że ja rozbierałem Maca, także nie wiem, co tu się wydarzy. Jestem ciekaw, czy on przetrwa w ogóle te dzisiejsze spotkanie nasze. Słuchajcie, to chyba ostatni komputer, w którym Apple podawało dokładnie instrukcje, jak wymienić na przykład kartę sieciową, jakie śrubki w ogóle znajdują się w tym komputerze. Na końcu instrukcji obsługi, jak jesteście ciekawi, to sobie ściągnijcie instrukcję obsługi do tych komputerów, bo można je na internecie znaleźć. Jest tabelka, słuchajcie, tabelka, w której Apple rozpisuje, jakie śrubki konkretnie są potrzebne w tym komputerze. Gdybyście rozkręcając ten komputer zgubili którąś z tych śrubek. No, generalnie maszyna, która mnie zauroczyła po prostu swoim designem, możliwością rozbudowy. Te komputery do dzisiaj cieszą się niesamowitym powodzeniem wśród takich fanatyków tych sprzętów. Jest bardzo duże community zagraniczne zwłaszcza. Sam w domu używam tego kompa w tej większej wersji i mam zainstalowany już w tej chwili nie najnowszy Tahoe, tak, tylko Sequoia i wszystko tam działa jak powinno, tak?
Nie ma problemu najmniejszego. Nie jest już demon prędkości, tak? Kilka odcinków tutaj na kanał było składanych właśnie na tym komputerze. Zdemontujemy sobie teraz zasilacz z tego komputera. Przełożymy go do nowej obudowy. Wyciągamy zasilacz. Tu znajduje się zasilacz. Słuchajcie, komputer z 2010 roku. Ten komputer miał zasilacz 980 W. Ludzie spokojnie podłączają tutaj jakieś mocne karty graficzne. Tyle, że pokażę Wam to na przykładzie mojego komputera. Robi się pixel mod, tak zwany. Wpina się tu bezpośrednio w przewody zasilające, które wchodzą do płyty głównej, ponieważ zasilanie karty graficznej jest tu rozwiązane w ten sposób, że znajdują się tutaj takie konektorki, do których podłącza się kable zasilające do karty graficznej. I w momencie, kiedy tutaj za duża moc jest pobierana, to te płyty no, lubią się wypalać. Ma już to swoje lata, więc ludzie, aby te komputery jeszcze używać, to używają tam na przykład kart graficznych, jak na przykład RX 6800, nie? Albo jakieś takie maszyny większe, 6900 nawet, co niektórzy ładują w te kompy. No i zaraz to spróbujemy to wyciągnąć. Kupę kurzu. Myślę, że to też będzie trzeba odkurzyć. I zobaczcie 980 W zasilacz. Bardzo sprytnie pomyślany jest sposób tutaj montażu dysków twardych. Wpina się je po prostu bezpośrednio w płytę główną, na takich sankach specjalnych. No rewelacja moim zdaniem, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, nagrywanie na przykład materiałów, tak? Wideo, jak mamy już pełny taki dysk, wyciągamy, nie chcemy stracić tych danych, chowamy na półkę, można nawet opisać sobie, co na jakim dysku się znajduje. I kiedy jest nam potrzebne, to po prostu otwieramy bok, wpinamy dysk i bez problemu możemy w ten sposób magazynować olbrzymie ilości danych w sposób taki dość bezpieczny, prawda? Chłodzenie tutaj kart PCI. Mam ogromną nadzieję, że nie rozwalimy tego kompa. No i słuchajcie, wentylator, tak? Zobaczcie. Można sobie go wykręcić, dwie śrubki. Przesuwa się tą skrzyneczkę w jedną i w drugą stronę. I jednocześnie służy nam za blokowanie kart PCI Express, tak? Tutaj jest taka specjalna blokada. Tu jest konektor i wentylatorek. Maszyna moim zdaniem przemyślana świetnie. Jestem pod wrażeniem tego, jak można było zbudować komputer. Jesteście świadkami czegoś, co nazywam partyzantką techniczną. Rozbieram i mam nadzieję, że uda się to złożyć. Jedno jest pewne, komputer działał zanim się za niego zabraliśmy. Słuchajcie, to wszystko jest do wyczyszczenia. Powoli dostajemy się do sedna całego przedsięwzięcia, tak? Zostało nam do wyciągnięcia jeszcze tutaj wentylator i płyta główna. Mamy wyciągniętą płytę główną naszego Maca. A tu mamy
nową obudowę dla niego. Jeszcze chciałem tą płytę przeczyścić trochę, zanim ją wsadzimy tutaj do kompa. Moduł Bluetooth, tak, był uszkodzony. Jest urwany na nim pin od anteny. Tu na tej drugiej płycie, która jest niewiadomego pochodzenia, nie wiem, czy ona jest sprawna, czy nie, ten moduł Bluetooth ma te gniazdko antenowe. I przekręcimy z tej płyty niewiadomego pochodzenia do tej płyty tutaj. Wiem, że płyta działa i komputer działa, tylko nie ma po prostu anteny od Bluetootha. Tu jest karta Wi-Fi. To już było kiedyś przeze mnie czyszczone i była wymieniona pasta. Trochę to przykurzyło się już tutaj. Mam też drugą taką płytę na 2 procesory. Piny są pogniecione i nie będę raczej ryzykował. To już mam wszystko tutaj ładnie wyczyszczone. Można składać to wszystko do kupy. Przełożymy tutaj moduł Bluetooth. To odzyskamy ten moduł. Jestem ciekaw w ogóle, czy ta płyta działa, no, ale nie będę ryzykował, bo może się okazać, tutaj przykręcone to jest dość mocno, może się okazać, że coś nie działa i na przykład, nie wiem, poświęcimy procesor albo tą tacę całą, a to dość cenne jest w dzisiejszych czasach, żeby taką tacę kupić. Czasem jest cena samej tej tacy jest nieadekwatna do ceny całego kompa i szkoda by było, jak to działa, to nie będziemy tego ruszać. Po prostu wykręcimy ten moduł. Teraz antena Bluetooth, teraz Wi-Fi. Możemy się zająć podłączeniem tego. Tutaj mamy podłączenie do wentylatorów, z przodu głośniczek. To na takich 5 wkrętach przykręcane do środka. I na tych wkrętach też instalowana jest ta płyta, potem z procesorami do środka. To musi być wsunięte. Tak samo tu z tej drugiej strony. Już prawie jesteśmy. Ja myślałem, że to będzie niesamowity wyczyn. I zobaczcie, tu wszystko jest modułowe. To wszystko jest naprawdę niesamowicie pomyślany komputer. W dzisiejszych czasach zobaczcie, jak są skonstruowane te komputery od Apple. Nie jesteście w stanie praktycznie nic w tych kompach wymienić. A tu, to była piękna maszyna. Tutaj, mogliście praktycznie zrobić wszystko. Rozbudować dyski twarde. Masę rzeczy mogliście zrobić samemu. Cała instrukcja, w której zawarty był proces naprawy takiego komputera. Ściągnijcie sobie taką instrukcję z ciekawości i zobaczcie, co oni tam wypisali w tej instrukcji. Po kolei, jak rozkręcić każdy element tego komputera. To wszystko jest tutaj opisane. Wbrew pozorom, zobaczcie, wcale dużo czasu mi nie zajęło rozkręcenie tego wszystkiego i skręcenie z powrotem, bo to już praktycznie mamy złożony ten komputer. I tyle, nie? Tu jeszcze zasilacz. Wsadzimy sobie. Zasilacz podłączamy tutaj takim śmiesznym wtykiem. I tutaj na dole mamy gniazdko. I już. I po wszystkim. Jest podłączone. Teraz tutaj mamy 4 kolejne takie dłuższe wkręty
którym przykręcamy tu od spodu zasilacz do obudowy. Tutaj, jak widzicie, znajduje się przestrzeń i dwa takie SATA wychodzą z zasilaniem od razu. Podłączenie albo dysków twardych, albo można sobie podłączyć oryginalnie, tu są nagrywarki, albo jedna, albo dwie nagrywarki. Ja tu zostawiłem tą nagrywarkę, na razie może się przyda, żeby nagrać jakieś, zrzucić płyty, albo audio jakieś nagrać, nie? No i dysk tutaj wsadziłem, taki talerzówkę, no najpewniejsze, żeby przechowywać dane. Ej, słuchajcie, widzicie, to nie wejdzie, bo jest blokada. I teraz to się nie wysunie. Tą blokadą tutaj z tyłu, oprócz tego, że zamykamy tą klapę sobie, to jeszcze blokujemy możliwość wyjęcia dysków twardych. Także jak to jest otwarte, to wtedy te dyski twarde można sobie wysunąć. No i tą skrzynkę z dodatkowym dyskiem jakimś. Teraz uzbroimy nasz komp, czyli tak, wsadzimy dyski, talerzówki. Tutaj mam takie jakieś moje stare 500-ki. Wykorzystam je na razie tu do tego. Potem i tak myślę, że jakieś u siebie mam terabajtówki w kompie. Do nagrywania, zablokowane widzicie, do nagrywania muzyki i do nagrywania filmów dla Was. Także te dyski też tutaj dokupię jeszcze dla kolegów z drugiego zespołu, który z nami dzieli salę. Też będą mieli swoje dyski. Te sanki muszę dokupić tylko sobie. Karta graficzna RX 460. Gdzieś mam kartę oryginalną do niego, ale oryginalna karta działa do High Sierra tak naprawdę systemu, a tutaj mamy już nowszy system wgrany. Nie jest najnowszy, ale taki, żeby fajnie to chodziło, zwłaszcza Logic Pro, który jest tutaj razem z tym kompem. Komputer w TVN-ie działał, tak naprawdę mogę Wam zdradzić, i z tego TVN-u lądował u poprzedniego właściciela, który mi go odsprzedał. A teraz wsadzimy sobie tą kartę. 460 spokojnie wystarczy na to, żeby wyświetlać obraz, bo tutaj nie będziemy filmów żadnych robić, tylko muzykę. I tu mamy porty PCI Express. Widzicie, w Macu Pro, to jest Mac Pro 5.1, rozkładają się one następująco, że tutaj mamy dwa porty 16 razy i dwa porty razy 4, plus ten razy 4 jest też łamany przez RAID. My tutaj sobie wepniemy na dolny port, wsadzimy na dolny albo na ten górny dodatkowy dysk na NVMe. Aktualizując do nowszych systemów, można nauczyć je używania dysków NVMe. I wtedy na takiej karcie rozszerzeń można takie dyski użyć. Niestety większość kart takich obsługujących kilka dysków nie działają na tym Macu, ponieważ nie mają swojego strumieniowania, tak jakby ten komputer nie potrafi tego robić. Musi być to karta specjalna ze strumieniowaniem w BIOSie tej karty i wtedy ta karta potrafi sama dzielić te dane na odpowiednie dyski i wtedy te karty działają i widzą kilka dysków. Te karty niestety są droższe. Ja mam zaplanowany zakup do swojego Maca takiej karty na 2 dyski, no ale to jest wydatek około 300, więc na razie to sobie odpuściłem. Także mamy dysk systemowy już z zainstalowanym OS X-em tutaj, o ile dobrze pamiętam, Monterey, i sobie go, tutaj widzicie, są śledzie, to wyciągamy już te śledzie i tu potem macie, widzicie, taki suwaczek, którym blokujecie sobie włożone karty. Zamiast tej takiej plastikowej zapadki, która jest na płytach głównych normalnie w kompach naszych z takich PC-towych i one zazwyczaj się wyłamują po jakimś czasie. Wsadzamy dysk NVMe. Do blokowania tego wszystkiego w tych kompach jest taka blaszka z takimi niegubkami. Wkłada się to tu pomiędzy, jest taki suwak u góry, no i tu sobie to dokręcamy. Nigdy nie trafiam, zawsze mi to odwrotnie to wsadzę,
Teraz trochę mięska i tutaj mamy nasz procesor. Chciałem mówić procesory, ale to nie w tym kompie. Dobrze jest mieć do tego długiego imbusa. No i po kolei odkręcamy. To jest Mac 5.1, Mac Pro 5.1, więc tutaj procesory są normalne z IHS-em, tak jak to znacie, takie Xeony. Nie ma problemu. Mac Pro 4.1. Da się go zaktualizować do wersji 5.1. Wtedy obsługuje podobne procesory. Fabrycznie wypuszczany jest z procesorami po Delidzie. Tam troszkę inaczej wygląda taca procesorów i tam trzeba uważać przy montażu tego chłodzenia. W płytach na procesory te właśnie delidowane nie ma takiego zamka sokietu. Wygląda to inaczej. Jest taka podstawka plastikowa, którą nakłada się na zdelidowany procesor. Troszkę inne wysokości są tutaj chłodzenia. Czemu mam 3 kości pamięci? Mam 4 takie 16, ale na razie zostawię 3. Otóż powód tego jest prosty. Ogólnie Maci Pro 4.1.5.1 obsługują pamięci w 3 kanałach, wtedy działają one szybciej. Jak potrzebujecie więcej RAMu, no to owszem, możecie wsadzić ten RAM dodatkowy jeszcze sobie. Płyta będzie działać, wszystko będzie fajnie, RAM będzie widoczny, ale będzie podobno ciut wolniejszy ten komputer. Dlatego no, aż tyle RAMu chyba nie będę potrzebował, to są 3 szesnastki. Tu mam procesory i dokładnie jest to Xeon X5670. A wcześniej tutaj był wsadzony procesor W3680. Czyli no, taktowaniem praktycznie nie będzie różnicy, ale te procesory mają problem z niektórymi rzeczami. Ten komputer prawie nie był używany, więc ta pasta nawet się nie zdążyła w ogóle zużyć. Ja ją tylko poprawię, ewentualnie dosmaruję sobie. Więc dobrze, pastę mamy nałożoną. I teraz tu mamy znowu wtyczkę z wentylatorów. Tu mamy gniazdo tych wentylatorów. Tu jest taki bolec, który nam, że tak powiem, definiuje ułożenie tu po 2 stronach. To trzeba... O! I teraz macie pewność, że to po prostu, że to pasuje, nie? No i przykręcamy sobie na krzyż. Tam są takie sprężynki w środku. Także też nie przegniecie z ilością obrotów, po prostu wkręcacie to sobie i poczujecie opór. I kręcajcie od razu jednej i drugiej, bo to się krzywi potem na pozostałych śrubach, które wystają. Ta jest już krótsza, a reszta jeszcze odpycha. Także to trzeba sobie tak równomiernie w miarę dokręcać. I teraz możemy zainstalować nasz procesor, tudzież procesory. Te tacki są wymienne, nie są wymienne pomiędzy 5.1 a 4.1. Tam jest różnica firmware'u. Teraz tu cyk i mamy pięknie zamknięte. Jeżeli wsadzimy tacę z 4.1 do 5.1, z tego co użytkownicy piszą na różnych forach, to próby były takie i kończyło się to tym, że po prostu nie dało się sterować wentylatorami, one cały czas wyły na maksa. Jakieś różne dziwne, randomowe błędy wychodziły. I zwróćcie uwagę, jak fajnie rozwiązany jest tutaj system chłodzenia. Tu mamy dyski, tu mamy zasilacz, czyli mamy na środku wentylator. Tutaj jest wydmuchiwane tyłem powietrze. To jest oddzielone od siebie. Tu mamy kolejną warstwę. Mamy wentylator, który chłodzi karty PCI, tak? I to powietrze sobie przechodzi tędy przez ten tunel. I tu mamy kolejny tunel i są 2 wentylatory plus kolejne w środku, które chłodzą nam jednocześnie tutaj tą przestrzeń z pamięciami i procesory. I to wszystko jest podzielone na takie 3 fajne strefy. No, moim zdaniem kapitalne rozwiązanie. Próbujemy go odpalić. Jedna myszka, taka klasyczna, typowa, macowa, stara myszka. Wygląda super, ale ma tylko jeden przycisk, słuchajcie. Nie ma przycisków bocznych, ma tutaj tylko jeden przycisk.
I no, tragedia w dzisiejszych czasach, kiedy ten dwuklik funkcjonuje ogólnie wszędzie, praktycznie w każdej aplikacji, czy produkcja tych filmów właśnie, czy muzyki, czy cokolwiek, no ta myszka, no dramat, korzystało się z tego fatalnie, ale mam drugą i ta już jest, powiem Wam, mimo tego, że jest stara, to jest moim zdaniem jest wypas. Nie dość, że ma dwa kliki, ma dodatkowe kliki po bokach. To działa na takiej zasadzie, nie wiem, ściskania. I tu jest rolka, ale rolka nie działa tylko góra-dół. Ona działa no, całą swoją, że tak powiem, całą swoją powierzchnią. Można kręcić dookoła tą rolkę. Ta myszka jest świetna i ja sobie na pewno poszukam takiej bezprzewodowej do swojego Maca. Po prostu rewelacja jest ta myszka. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Dlaczego te kable z myszek są krótsze niż kable pecetowe? Dlatego, że tutaj mamy klawiaturę, która ma USB i mamy porządek większy na biurku. Tutaj jeden kabel idzie tylko do kompa, a tutaj wygodnie mamy kabelek pociągnięty drugi. Dobra, trzymajcie kciuki. No i mamy, działa nasz Mac, no i mamy na tym komputerze, widzicie, 2010 rok, Mac Pro, 293 GHz, Xeon, 48 GB pamięci, 1333 DDR3, karta RX 460. Pamięci jedno puste, parcie już dawno się skończyło, zasoby. Zabieramy go w takim razie do chłopaków na salę prób. Proszę Was na wycieczkę. Pojedziecie ze mną, zainstalujemy tam tego kompa. Jedziemy. Jesteśmy na salce prób. U nas trochę tu bałagan panuje, ale jak to męskie towarzystwo, to musi być bałagan, prawda? Stoi nasz Mac. Tutaj jeszcze będą zamontowane gdzieś odsłuchy. Tu jeszcze będzie połączenie przez ścianę na salę, żeby podłączyć instrumenty i mikrofony z bębnów. I tutaj będzie każda paczka będzie połączona z naszym stanowiskiem, tak? Do nagrywania. No. Nazywa Osil Polna. Ośrodek Sportu i Rekreacji Polna. To jest... Chyba zrobiłem zdjęcie tej perkusji z góry i laciał. Już o moich laciach. Ile tu jest opcji?
się To wyżej. jest mak, tu nie ma dymu. No wywal to. Jak to jest na początek?